Oddziały prewencji policji oraz samodzielne pododdziały prewencji policji to wyspecjalizowane formacje, które pełnią kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Te zorganizowane na wzór wojskowej jednostki, podlegające komendantowi wojewódzkiemu lub stołecznemu, są przygotowane do działania w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczania imprez masowych oraz wspierania innych służb w przypadku zagrożeń. Ich korzenie sięgają okresu międzywojennego, kiedy to do tłumienia zamieszek służyła rezerwa Policji Państwowej, powołana w 1923 roku po masowych wystąpieniach robotników. W czasach Polski Ludowej od 1944 roku działała milicja obywatelska, początkowo bez pododdziałów zwartych. Dopiero po wydarzeniach poznańskiego czerwca w 1956 roku utworzono zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej, które były gotowe do tłumienia protestów oraz ochrony imprez masowych. W latach 70. i 80. ZOMO używane było głównie do brutalnego tłumienia demonstracji przeciwników władz komunistycznych. W 1989 roku je rozwiązano, a w ich miejsce powołano oddziały prewencji milicji obywatelskiej. Rok później milicję przekształcono w policję, a OPMO zastąpiono oddziałami prewencji policji. W 2010 roku obok OPP powstały samodzielne pododdziały prewencji policji, czyli jednostki o mniejszym standardzie etatowym. Struktura oddziałów prewencji policji jest hierarchiczna i dobrze zorganizowana, co umożliwia efektywne działanie w różnych sytuacjach. Na czele każdego oddziału stoi dowódca odpowiedzialny za ogólne kierowanie i podejmowanie kluczowych decyzji strategicznych. Pod dowódcą znajdują się zastępcy, którzy nadzorują poszczególne piony operacyjne. W ich skład wchodzą specjalistyczne grupy, takie jak oddziały szturmowe, zespoły negocjacyjne oraz jednostki odpowiedzialne za wsparcie logistyczne. Podstawową jednostką taktyczną w strukturze OPP jest pluton, zazwyczaj składający się z 3 lub 4 drużyn. Każda drużyna liczy około 10 funkcjonariuszy, dowodzona przez policjanta w stopniu sierżanta lub starszego sierżanta. Istotnym elementem struktury są także zespoły wsparcia, takie jak grupy medyczne, techniczne i logistyczne, które zapewniają niezbędne zaplecze operacyjne, kluczowe dla skuteczności oddziału. Struktura OPP jest elastyczna, co pozwala na jej dostosowanie do specyficznych wymagań operacyjnych. W zależności od charakteru sytuacji czy skali wydarzenia, oddziały mogą być łączone lub dzielone, aby zapewnić optymalną reakcję na dane zagrożenie. Głównym zadaniem oddziałów prewencji policji jest reagowanie na sytuacje kryzysowe, w tym przywracanie porządku podczas zamieszek i demonstracji. Funkcjonariusze jednostki są wyspecjalizowani w taktykach rozpraszania tłumu i minimalizowania szkód, zarówno dla uczestników, jak i dla mienia publicznego. Dodatkowo zabezpieczają ważne obiekty państwowe, np. budynki rządowe czy ambasady, szczególnie w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Ważną rolą OPP jest także zapewnianie bezpieczeństwa podczas dużych imprez publicznych, typu mecze piłkarskie, koncerty lub festiwale, gdzie ich obecność pomaga zapobiegać zagrożeniom i szybko na nie reagować. Oddziały te działają również prewencyjnie, prowadząc regularne patrole w miejscach narażonych na ryzyko, co pozwala zapobiegać przestępstwom, zanim do nich dojdzie. Przed każdą imprezą masową oddziały prewencji policji przeprowadzają analizę ryzyka, oceniając zagrożenia i planując rozmieszczenie sił oraz współpracę z organizatorami i służbami. Podczas wydarzenia pełnią różne role, od patroli prewencyjnych po monitorowanie zachowań tłumu i zabezpieczanie kluczowych punktów. W razie zagrożenia są gotowe do szybkiej interwencji. Po zakończeniu imprezy dbają o bezpieczne rozchodzenie się uczestników, zapobiegając incydentom. Ich obecność działa także prewencyjnie, odstraszając potencjalnych sprawców zakłóceń. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, zapraszamy do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału, aby nie przegapić nowych materiałów. Dzięki i kontynuujmy. Oddziały prewencji policji odgrywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego dzięki regularnej współpracy z innymi służbami mundurowymi. Współdziałają ze Strażą Pożarną podczas akcji ratowniczych i zabezpieczania miejsc katastrof, a z jednostkami antyterrorystycznymi zapewniają wsparcie logistyczne i taktyczne w sytuacjach wysokiego ryzyka. Współpracują również ze Strażą Graniczną, szczególnie w regionach przygranicznych, wspólnie patrolując i wspierając operacje związane z kontrolą granic. Współpraca z lokalnymi jednostkami policji jest równie istotna, szczególnie podczas dużych wydarzeń wymagających dodatkowych sił. Regularne wspólne ćwiczenia i szkolenia umożliwiają skuteczne koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych,
co ma zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa obywatelom. Oddziały prewencji policji dysponują zaawansowanym sprzętem, który umożliwia skuteczne działania w różnych sytuacjach, często o wysokim ryzyku. Jednym z kluczowych elementów wyposażenia są pojazdy opancerzone, takie jak Tajfun czy Dzik, które chronią funkcjonariuszy podczas operacji. Policjanci używają specjalistycznego umundurowania ochronnego, w tym kamizelek kuloodpornych, hełmów z osłonami twarzy i tarcz. Korzystają także ze środków przymusu bezpośredniego, takich jak pałki teleskopowe, gaz łzawiący i broń gładkolufowa. Ważnym elementem uzbrojenia są zaawansowane systemy komunikacyjne, które pozwalają na sprawną koordynację działań, zarówno w terenie miejskim, jak i trudno dostępnym. Oddziały posiadają również sprzęt specjalistyczny, np. do forsowania przeszkód i wykrywania materiałów wybuchowych, kluczowy w operacjach specjalnych. Dołączenie do oddziałów prewencji policji wymaga najpierw pomyślnego przejścia standardowej procedury rekrutacyjnej do policji, która obejmuje testy wiedzy, sprawności fizycznej oraz badania psychologiczne i lekarskie. Po zakończeniu podstawowego szkolenia policyjnego kandydaci muszą wykazać się wyjątkowymi predyspozycjami fizycznymi i psychicznymi. Kolejnym etapem jest specjalistyczne szkolenie, które przygotowuje do służby w wymagających warunkach. Obejmują one zarówno przygotowanie fizyczne, jak i psychologiczne, ucząc radzenia sobie ze stresem i podejmowania decyzji pod presją. Kluczowym elementem jest nauka taktyk działania w zwartych oddziałach, co pozwala na skuteczną współpracę w grupie i reakcję na różne zagrożenia. Szkolenia obejmują również pierwszą pomoc i ratownictwo, aby funkcjonariusze byli gotowi do udzielenia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Ważnym aspektem jest regularne szkolenie z prawa i procedur policyjnych, by działania policjantów były zgodne z przepisami. Szkolenia są procesem ciągłym, a funkcjonariusze uczestniczą w dodatkowych kursach i ćwiczeniach, aby być na bieżąco z nowymi technikami i taktykami działania. Podstawowa różnica między oddziałami prewencji policji a samodzielnymi pododdziałami prewencji policji polega na liczbie etatów. W SPPP to minimum 115 etatów policyjnych, natomiast OPP zaczyna od 240. Obecnie stan etatowy w oddziałach prewencji wynosi około 8400, jednak problem wakatów pozostaje znaczący, brakuje bowiem ponad 1700 funkcjonariuszy, co stanowi aż 1/5 całkowitego stanu. Ponadto oddziały prewencji policji funkcjonują w większości miast wojewódzkich, a samodzielne pododdziały prewencji policji mają siedzibę w kilku mniejszych miastach. Co sądzicie o oddziałach prewencji policji w Polsce? Czy wywiązują się dobrze ze swoich zadań? Jesteśmy ciekaw waszych opinii, dajcie znać w komentarzu. Zapraszamy również do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału. Znajdziecie nas także na Facebooku i Instagramie, gdzie przedstawiamy więcej krótkich rolek. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.